Okej, widzę informację, że możemy już zaczynać. Więc w takim razie chciałabym wszystkich powitać na Career Cafe w wydarzeniu Polonium Foundation. I tak słowem wstępu, celem Polonium Foundation jest jednoczenie polskich naukowców związanych lub osób związanych z nauką, pracujących w różnych dziedzinach, czy to w przemyśle, czy na uczelni, na całym świecie. I jednym z największym wydarzeniem Polonium Foundation są Science Polish Perspectives, konferencja organizowana raz do roku, która ostatnio odbyła się w Oksfordzie. Ale takim jednym z nowszych, bardzo nowych działalności Polonium Foundation jest też Polonium Mentoring i mamy deadline jutro do aplikowania, więc jeśli mamy gdzieś na publiczności lub ktoś z publiczności zna studentów na licencjacie lub na magisterce w Wielkiej Brytanii, ponieważ ten pilotażowa edycja, którą teraz robimy, jest organizowana tylko w Wielkiej Brytanii. Jeśli mamy takich studentów, którzy byliby zainteresowani robieniem doktoratu lub w przyszłości kariery w Wielkiej Brytanii i chcieliby być połączeni z mentorem, który jest już właśnie na wyższym stopniu naukowym w Wielkiej Brytanii, to do jutra można się zgłaszać do tego programu. Właśnie teraz został link podany na czacie, więc możecie sobie kliknąć w ten link tam, który przeniesie Was do rejestracji. Mamy jeszcze wolne miejsca, prawdopodobnie rejestracja zostanie przedłużona, ale zalecałabym jak najszybciej się zgłaszać. Innym projektem Polonium Network jest projekt Polonium Foundation, jest projekt Polonium Network, który teraz organizuje to Career Cafe. I Polonium Network, naszym celem jest zrzeszanie naukowców i osób związanych z nauką i łączenie ich między sobą, tak żeby komunikacja mogłaby zostać nawiązana pomiędzy ludźmi z różnych krajów i z różnych dziedzin. I również macie teraz link podany na czacie, żeby przejść do Polonium Network. I jak widzicie, zrzeszamy głównie naukowców i ludzi pracujących w przemyśle, ale również studentów, doktorantów i studentów na stopniach takich jak licencjat lub magister na całym świecie. Także zachęcałabym wszystkich do połączenia się w naszej Polonium Network. I jedną z działalności Polonium Network jest publikowanie i udostępnianie ofert pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. I aktualnie mamy około 19-20 aktywnych ofert, które są również bardzo atrakcyjne na różnych poziomach rozwoju. Także oferty są dla doktorantów i oferty dla pracy dla osób z doktoratem w przemyśle zarówno, jak i w nauce. Ale przejdźmy do dzisiejszego wydarzenia, którym jest Career Cafe. Career Cafe to jest seria bezpłatnych spotkań, takich jak dziś będzie prezentacja i panel dyskusyjny, w którym pierwszeństwo jest zarezerwowane dla Polonium Network, ponieważ jest to wydarzenie Polonium Network. A dzisiaj konkretnie, jeszcze tak wspomnę, że to jest nasza organizacja z ramienia Polonium Network, czyli nasz mały zespół, Vanessa, Alicja, Asia, Paweł, Patrycja i Zuzanna. I mamy dzisiaj przyjemność powitać naszych dwóch prelegentów na Career Cafe łączonym Polonium Network z ASAP Bio. I tematem dzisiejszego Career Cafe będą preprinty. I w kolejności prezentacji przedstawię naszą pierwszą prelegentkę, którą jest dr Anna Drangowska-Way, która pracuje jako Communications Assistant w ASAP Bio. Należy również do Genetic Society of Americans Early Career Scientist Leadership Program, gdzie zajmuje się komunikacją nauki. ASAP Bio jest organizacją promującą i wspierającą efektywne komunikowanie nauki poprzez publikowanie preprintów, przejrzysty proces recenzji, znoszenie barier w komunikowaniu i odbieraniu nauki, by sprawić, by ten proces był bardziej dostępny, bezstronny i rzetelny. A naszym drugim prelegentem dziś będzie profesor Bożena Kamińska, która prowadzi pracownię neurobiologii molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcela Ganeckiego w Warszawie
I praca w grupie profesor Kamińskiej skupia się na identyfikowaniu i analizie aktywności sygnałów wewnątrz i zewnątrzkomórkowych, używając technik takich jak sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek. I w ubiegłym tygodniu jedna z publikacji na ten temat, opublikowana przez grupę profesor Bożeny Kamińskiej, została nagrodzona 2 bardzo prestiżowymi nagrodami w ramach nagrodami na najlepszą publikację w Polsce. Także gratulujemy i oddaję głos naszym prelegentom. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Aniu, za ten miły wstęp. Ja już sobie tutaj będę włączała. Mam nadzieję, że widzicie moje slajdy. Nic nie słyszę, więc zakładam, że tak. Jeżeli byście nie widzieli, pewnie ktoś by coś mi tutaj powiedział. Niestety nie widzę czatu. Chwileczkę, bo chciałam po prostu na początek podziękować za współpracę właśnie z Polonium Foundation i wspólne zorganizowanie tego webinaru. I dziękuję bardzo za miły wstęp. Myślę, że już nie muszę przybliżać po tym wstępie organizacji, dla której pracuję, ale jeżeli ktoś byłby właśnie zainteresowany ASAP Bio, to chciałam tutaj na czacie wysłać linki, gdzie możecie odwiedzić ich stronę, zapisać się na newslettera lub też śledzić naszą działalność poprzez media społecznościowe. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany ze słuchaczy, to zapraszam serdecznie. I do tego ASAP Bio także organizuje podobne wydarzenia do tego, gdzie przybliżamy preprinty i ogólnie otwartą naukę, więc jeżeli będziecie nas śledzić na mediach społecznościowych, to na pewno dowiecie się o takich wydarzeniach. Ale podczas dzisiejszej prezentacji chciałabym się skupić głównie na preprintach i ich roli w nauce. I chciałabym też dodać, że slajdy z mojej prezentacji mogą być dostępne dla uczestników tego wydarzenia, więc będę tam miała kilka linków do różnych stron, więc nikt nie musi tutaj googlować, nikt nie trzeba szukać, więc to wszystko będzie dostępne dla uczestników. Skoro będziemy mówić o preprintach, chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli klarowność, czym preprinty są. Więc są to manuskrypty naukowe, które są udostępnione przez autorów na serwerze lub platformie internetowej i mają one na celu umożliwiać bardzo otwarte i szerokie dzielenie się pracą naukową w dość wczesnym etapie po ukończeniu badań i bez limitacji co do ich dostępności. Zazwyczaj naukowcy udostępniają jako preprint manuskrypt, który wysłali właśnie do recenzji w piśmie naukowym, ale nie musi tak być zawsze. Jeżeli na przykład ktoś ma manuskrypt, który jest gotowy do udostępnienia szerszej grupy naukowców, może taki manuskrypt udostępnić online na odpowiednim serwerze i nie ma takiego wymogu, żeby ten manuskrypt był jednocześnie wysłany do pisma naukowego. Można go udostępnić, uzyskać komentarze, dokonać różnych zmian, na przykład udostępnić kolejną wersję. I tutaj jest taka ciekawa wypowiedź założyciela bioRxiv i medRxiv, które są takimi 2 bardzo popularnymi serwerami z preprintami. On porównał preprinty do wersji takiej reżyserskiej filmu, ponieważ naukowcy wiedzą, że nawet jeżeli manuskrypt przechodzi przez recenzję, to często recenzenci mogą poprosić o zmiany w manuskrypcie, które nie idą w kierunku, w którym odpowiada autorom, lub recenzenci chcieliby coś usunąć, co autorzy uważają za ważne. A tutaj, mając udostępniony preprint, czytelnicy zawsze mogą zapoznać się z oryginalnym pomysłem autorów i z tych niezmienionym jeszcze przez recenzentów. Teraz mam krótką taką ankietę, ponieważ chciałabym, skoro już wiecie, czym są preprinty, jestem ciekawa, ilu uczestników w przeszłości udostępniło preprint. I Aniu, prosiłabym, dziękuję za udostępnienie tej krótkiej ankiety z pytaniem, czy kiedykolwiek opublikowaliście preprint? Tak lub nie, nie wiem. Niektórzy odpowiadają nie, ale zamierzam, nie ma takiej odpowiedzi. Widzę, chyba tutaj się zmieniają odpowiedzi, ale większość osób
nie opublikowała, nigdy nie udostępniła preprintów, ponad 76%. Niektórzy opublikowali, a niektórzy nie wiedzą. Jest to też odpowiedź, bo ponieważ czasami jest się na przykład studentem i po prostu nie wie się, czy może profesor opublikował, czy nie, ale większość osób, widzę tutaj w publiczności, nie opublikowała jeszcze preprintów, więc zakładam, że możliwe jesteście ciekawi lub chcielibyście się więcej coś na ten temat dowiedzieć, skoro jeszcze nie macie z tym doświadczenia. Więc mam nadzieję, że ta publikacja, że ta prezentacja jakoś pomoże Wam w podjęciu takiej decyzji. Ale chciałabym, skoro już jakby wiemy, czym są preprinty i wiem, że tutaj większość osób nie opublikowała preprintów, chciałabym na początek porównać preprinty z tradycyjnymi pismami naukowymi, bo przypuszczam, że większość naukowców ma styczność właśnie z takimi typowymi publikacjami, ale zarówno publikacja w piśmie naukowym, jak i preprint, obie tutaj zaczynają się jakby od pomysłu. Naukowiec ma pomysł na badanie, zaczyna planować eksperymenty, zbierać dane i tutaj czasami okazuje się, że ta hipoteza była błędna i najczęściej te wyniki wszystkich badań lądują w szufladzie i nigdy nie są opublikowane. Natomiast jeżeli ta hipoteza jest prawidłowa, to wtedy manuskrypt jest wysyłany do takiego typowego, tradycyjnego pisma naukowego, gdzie może być odrzucony przez edytora, ale jeżeli nie jest to, jakby jest on wysyłany do recenzji. Jeżeli ta recenzja jest pozytywna, to po kilku miesiącach, czasami latach zdarza się, że taka publikacja jest udostępniona szerszemu gronu naukowemu i przede wszystkim jest opublikowana w piśmie naukowym. Natomiast to jeżeli naukowiec po zebraniu tych danych i napisaniu manuskryptu zdecyduje się tutaj na dole w mojej prezentacji na opublikowanie z tych badań w formie preprintu, proces wygląda trochę inaczej, ponieważ po pierwsze taki preprint na serwerze jest zazwyczaj widoczny zaledwie po kilku dniach i naukowcy mają do niego dostęp. Taki preprint może reprezentować różnego typu dane. Mogą być to dane negatywne, jeżeli hipoteza nie sprawdziła się. Takie badanie także można udostępnić w formie preprintu. Może być to replikacja badań, które zostały wcześniej wykonane lub wszelkie inne typy badań. I dzięki preprintom tego badania na przykład już nie lądują w szufladzie, ale mogą służyć szerszej społeczności naukowej. Dodatkowo, jeżeli naukowiec takie badanie udostępni w formie preprintu, może uzyskać komentarze od społeczności naukowej i na ich podstawie ulepszyć ten manuskrypt i dodać do serwera kolejną ulepszoną wersję swojej pracy naukowej. Dzięki temu preprinty mogą pomóc w zwiększaniu powtarzalności wyników w nauce, mogą też pomagać jakby zmniejszać tę tendencję do publikowania tylko pozytywnych wyników, które zgadzają się z hipotezami, ale też zwiększać szanse na współpracę międzynarodową i wymianę komentarzy i ogólnie dialog w nauce. Więc są jakby podobieństwa pomiędzy systemami, ale także jest sporo różnic i tutaj tak zebraliśmy w takiej tabelce i jeśli chodzi o podobieństwa, to oba preprinty, zarówno jak i tradycyjne artykuły naukowe przedstawiają prace naukowe. Muszą one zawierać wszystkie informacje, które są oczywiście niezbędne do odtworzenia doświadczeń. Oba typy manuskryptów otrzymują DOI, czyli taki identyfikator, i mogą być cytowane przez innych naukowców. Jednakże różnica jest taka, że preprinty są manuskryptami, które nie przeszły formalnego procesu recenzji, tego tak zwanego peer review. I w przeciwieństwie do tradycyjnych artykułów naukowych, preprinty pozwalają na wiele wersji manuskryptu i ich dokonywanie jakichś poprawek czy uaktualnień jest znacznie łatwiejsze. Jednak niektórzy naukowcy mają wątpliwości, czy warto prezentować swoje badania w takiej formie, więc chciałabym tu przekazać kilka zalet jakby uaktualnienia swoich badań jako preprintów.
Więc ASAP Bio, z którym współpracuję, przeprowadził badanie wśród naukowców oraz innych osób, które są zaangażowane w preprinty i ogólnie publikacje naukowe, jak edytorów, na przykład bibliotekarzy. I jedno z pytań dotyczyło zalet preprintów. I tutaj w niebieskim kolorze widzicie, jak osoby zgadzały się z daną zaletą. I jedną z zalet, którą respondenci uważali za jedną z najważniejszych, było zwiększenie szybkości komunikowania badań. Tak jak już wspomniałam, mówimy tutaj o kilku dniach, od kiedy wyślecie swój manuskrypt, jest on już widoczny jako preprint, natomiast w przypadku publikacji takiej tradycyjnej mówimy tu o kilku miesiącach, czasami latach, więc jest to bardzo duża różnica. Ważnym aspektem preprintów był także koszt, a raczej jego brak, ponieważ preprinty są udostępniane za darmo, a także badacze nie muszą płacić za ich udostępnianie, ani nikt nie musi płacić za dostęp do preprintów. Więc to jest też duża różnica w porównaniu z tradycyjnymi publikacjami naukowymi, gdzie koszt opublikowania takiej publikacji przez naukowców jest dość spory i także wiele publikacji, za dostęp do wielu publikacji trzeba płacić, więc tutaj jakby podwójnie jest ten koszt, a przy printach tego nie ma. Te osoby, które odpowiedziały na ten sondaż, cenią sobie także bardzo szybki feedback i bardzo taki dodatkowy dostęp do wyników badań naukowych, szczególnie myślę, że w miejscach, w państwach, w których jakby wiele uczelni nie może sobie pozwolić na dostęp do wielu takich tradycyjnych pism naukowych. Odpowiedzi także, które uzyskały niższy wynik, ale jakby nadal spora grupa uznała je za wartościowe, to możliwość dzielenia się wynikami badań, które nie pasują do tradycyjnych pism naukowych. Tu na przykład właśnie mówiłam o wynikach negatywnych, czy też dzięki preprintom ustala się priorytet, że było się pierwszą osobą, która opublikowała dany wynik, ponieważ mają one ten numer DOI, identyfikator, to jest to rozpoznawalne. I do tego wiele agencji grantowych bierze także preprinty pod uwagę, jeśli składa się aplikacje grantowe, że to jest jakby nasza praca naukowa już opublikowana w takiej formie. I tu przy okazji chciałam też zwrócić uwagę na ASAP Bio właśnie prowadzi konkurs, w którym można wygrać $1000, jeżeli ktoś udostępnił preprint z wynikami negatywnymi badań, można go jakby do naszego właśnie konkursu wysłać. I tutaj chciałabym, mam nadzieję, że na czacie wrzucę link. Jejku. Ok, czat. Jest link do konkursu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany lub znacie kogoś, kto właśnie takie wyniki negatywne przedstawił w formie preprintu, można je wysłać na konkurs. Jak wspomniałam, naukowcy często obawiają się, czy taką pracę swoich badań opublikować jako preprint i czy w takim razie to pisma naukowe, do których później będą chcieli na przykład wysłać manuskrypt, zaakceptują to. I tutaj mam dobrą wiadomość, bo większość pism naukowych, przynajmniej w naukach biomedycznych, akceptuje takie prace i nie mają z tym największego problemu. I nawet niektóre wymagają, zanim na przykład tutaj eLife jest takim najlepszym przykładem, zanim wyślecie manuskrypt do eLife i chcielibyście opublikować właśnie w nim, musi ten manuskrypt być już udostępniony w formie preprintu. Ale jednak jeżeli jakiegoś wysyłacie do innego pisma, zawsze jest dobrze sprawdzić, jakie są zasady w tym piśmie, zanim udostępni się badania w formie preprintu, żeby jednak nie mieć tutaj nieprzyjemnych niespodzianek. Jednak z tego co wiem, preprinty stają się coraz bardziej popularne globalnie. I tu mamy wykres od 2017 do 2022, który pokazuje jakby ilość preprintów udostępnionych. I widać tutaj bardzo duży wzrost tej liczby, szczególnie w czasie pandemii COVID. Właśnie preprinty stały się bardzo, bardzo popularne, bo one
ta wiedza, która była potrzebna właśnie, żeby reagować odpowiednio na rozprzestrzeniający się wirus, była potrzebna, trzeba było ją udostępnić jak najszybciej, więc myślę, że tutaj bardzo to pomogło. Jedną z zalet preprintów jest także to, że zwiększają one przejrzystość i innowacje podczas peer review. I tradycyjne pisma mają bardzo taki sztywny system, natomiast preprinty tutaj pozwalają na dużo elastyczności i nowe pomysły. Jednym z nich jest właśnie wprowadzenie takiego przejrzystego systemu recenzji, gdzie komentarze i recenzje do danego artykułu są publicznie dostępne. I często platformy właśnie z preprintami, takie jak BioArchives, mają specjalną sekcję, gdzie można dodać komentarz do preprintu i ten komentarz jest publicznie widoczny. Autorzy lub inni naukowcy mogą odpowiedzieć na ten komentarz. Są nawet właśnie specjalne platformy typu Review Commons, które temu służą, ale myślę, że tutaj pani profesor Kamińska więcej na ten temat powie, ponieważ ma doświadczenie właśnie w używaniu Review Commons, więc nie będę tutaj dużo na ten temat mówiła, ale chciałam ze swojej strony wspomnieć także, że ASAP.Bio niedawno prowadziło inicjatywę nazwaną Publisher Reviews. Tam zachęcamy recenzentów, takich typowych recenzentów w tradycyjnych pismach naukowych, aby te recenzje, które napisali dla autorów, także opublikowali przy preprincie. Jeżeli dany artykuł jest opublikowany jako preprint, a oni go właśnie oceniają i piszą recenzję w takim tradycyjnym piśmie naukowym, żeby także tę recenzję opublikować. Dzięki temu jakby zwiększymy przejrzystość tego sposobu recenzowania. I do tej pory omówiłam głównie, czym są preprinty i jak różnią się od publikacji naukowych, jakie są ich zalety. I mam nadzieję, że kilka osób jakby przekonało się o tym, że jest to ciekawa i wartościowa forma udostępniania badań w tej formie. Jeżeli tak, to ASAP.Bio ma taką listę, jak mieć lepsze doświadczenie właśnie w publikowaniu preprintu. I tutaj tak bardzo ogólnie przejdę przez te kroki, ale tak jak już wspomniałam, będę miała dużo linków do różnych stron, które więcej będą na ten temat mówiły i prezentacja będzie dla uczestników dostępna, więc można zgłębić bardziej ten temat. Pierwszym krokiem tutaj będzie przekonanie wszystkich autorów do manuskryptu, aby wyrazili zgodę na taką publikację w formie preprintu. Jeżeli współautorzy mają jakieś pytania, to zawsze dobrze jest odpowiedzieć na to, zanim opublikujemy ten manuskrypt, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. I tutaj na stronie ASAP.Bio mamy takie właśnie odpowiedzi na najczęstsze pytania, więc można zawsze zgłębić jakby odpowiedzi na nie. Później trzeba wybrać serwer i jest tu naprawdę bardzo duży wybór, ponad 50 serwerów obecnie. Trzeba więc przemyśleć jakby opcje, jakie się ma i zdecydować, jaki najbardziej pasuje akurat dla naszej konkretnej publikacji. A także, tak jak wcześniej wspomniałam, sprawdzić wymogi pisma naukowego, do którego później chcemy wysłać manuskrypt. Bo ogromna ilość pism naukowych akceptuje manuskrypty, które były wcześniej właśnie jako preprinty opublikowane, ale zawsze lepiej 2 razy sprawdzić, żeby właśnie nie mieć niespodzianki później. Także wybrać licencję i tutaj też rekomenduję właśnie stronę ASAP.Bio, gdzie mamy dużo na ten temat opisane. Tutaj nie chciałabym bardzo dużo mówić na ten temat, bo nie mamy jakby dużo na to czasu. I później trzeba na koniec przygotować manuskrypt, dobrze sprawdzić, jakie są instrukcje na serwerze danym preprintowym i odpowiednio go przygotować. I ważne jest to, żeby jakby włożyć w to tyle pracy, jakbyśmy wysyłali nasz manuskrypt do normalnego pisma naukowego, takiego tradycyjnego, ponieważ ten manuskrypt będzie publicznie dostępny dla naukowców, więc to także ważne, żeby on odpowiednio po prostu był przygotowany, żebyśmy nie musieli się wstydzić za nasz manuskrypt. Mam nadzieję, że ta prezentacja przybliżyła osobom, które nie wiedziały wiele o preprintach, chociaż trochę preprinty. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to właśnie po prezentacji pani profesor Kamińskiej będziemy je
mogli zaadresować i zawsze też można do mnie napisać lub do ASAP.bio, jeżeli jakiekolwiek pytania się pojawią i po prostu sprawdzić także naszą stronę internetową, gdzie jest odpowiedź na mnóstwo różnych nurtujących naukowców pytań. Na razie bardzo dziękuję i czekam z niecierpliwością na to, co nam powie pani profesor. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja niestety nie przygotowałam prezentacji, bo akurat jest taki nerwowy okres składania grantów, więc nie miałam trochę czasu, żeby się tym zająć. Natomiast opowiem Państwu o własnych doświadczeniach. Na początek powiem, że jestem pozytywnie nastawiona do preprintów i obie nasze prace, które w zeszłym roku były w Nature Communication opublikowane, były wcześniej wysłane jako preprinty już w gotowej formie, w formacie czasopisma, do którego wysyłaliśmy. Potem to było zamienione na Nature Communication format, ale oryginalnie to był Cell format. I rzeczywiście wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach ma to duże znaczenie, natomiast przyznaję, że mam jeden secret project, który dojrzewa do tego, żeby go gdzieś pokazać, ale jest na tyle secret i na tyle jeszcze wydaje mi się niedokończony, że bałabym się wysyłać go jako preprint, bo jednak przejęcie pewnych rzeczy i zrobienie szybciej, opublikowanie szybciej jest w zasięgu różnych dobrych laboratoriów, więc generalnie jestem za, ale czasami bym się wstrzymała, aż mamy pewność, że nasza praca jest skończona i rzeczywiście przygotowana do wydrukowania. Natomiast dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć, bo o to zostałam poproszona, o Review Commons, które jest dość specyficzną platformą, którą tworzy 17 czasopism afiliowanych z Review Commons. Wydaje mi się, że to powstało wszystko wokół EMBO Press, czyli EMBO Journal i mutacji EMBO, i potem dołączyły do tego różne czasopisma PLOS, Molecular Biology of the Cell, czasopisma molekularno-immunologiczno-genetyczne, bardzo dobre. I idea tego jest taka, że jeżeli wysyła się pracę do Review Commons, to są dwie drogi. Albo najpierw wysyła się pracę do bioRxives, deponuje całą pracę do bioRxives, albo wysyła się do Review Commons i tam praca jest też od razu przesyłana na bioRxives i podlega recenzji. Editorial Board Review Commons mówią, że szybko, ale w naszym przypadku trwało to około 2 miesięcy, zanim dostaliśmy recenzję. I może tylko jeszcze powiem o pracy, bo to też jest ważne. Otóż to była wielka praca podsumowująca 4-letnie wyniki nad badaniem zmian nad poszukiwaniem mutacji w genach w dużej kohorcie 200 guzów mózgu, pacjenci z całej Polski. Sekwencjonowanie bardzo głębokie, znaleźliśmy kilka mutacji, wyprodukowaliśmy białka, zbadaliśmy konsekwencje tej mutacji w testach biochemicznych. Oryginalnie wysłaliśmy pracę do Cancer Cell, gdzie została odrzucona bez recenzji, i potem drugi nasz wybór to był EMBO Molecular Medicine, tam też została odrzucona bez recenzji, więc chcieliśmy spróbować Review Commons. Mówię o tym dlatego, że moim zdaniem praca była naprawdę bardzo bogata, bardzo wszechstronna, na bardzo dobrym poziomie, przygotowana właśnie w takim aspekcie: olbrzymie badanie przesiewowe, skupienie się na funkcji poszczególnej mutacji w bardzo ważnym białku komórkowym. Praca została przyjęta do recenzji do Review Commons i dostaliśmy uwagi. Dostaliśmy 4 tygodnie na przygotowanie wstępnej rewizji, która była pomyślana w ten sposób, że mieliśmy się odnieść szczegółowo do uwag recenzentów, które były bardzo konkretne. Była pewna niewiara, że ta mutacja, którą wykryliśmy, którą my postrzegaliśmy jako mutację nadającą nową funkcję białku, taka jest, i że może to jest jakiś polimorfizm, bo mutację znaleźliśmy tylko w polskiej populacji, co też budziło trochę niepokój recenzentów, dlaczego wcześniejsze badania nie wykryły tej mutacji.
sprawa jest prosta, w TCGA praktycznie nie było w tamtym czasie polskich próbek, więc ta mutacja nie mogła być wykryta, jeśli miała być tylko polska. Uważam, że zaproponowaliśmy bardzo dobre odpowiedzi, odnieśliśmy się do wszystkich punktów. Nie były to duże zmiany, to znaczy poproszono nas o sprawdzenie innych baz danych, poproszono nas o dodanie, mieliśmy 2 fragmenty białka po 2 niezależne wyniki, poprosili nas o to, żeby dla 2 białek były 3 powtórzenia. No, w sumie były to dość duże drobiazgi. W ciągu 4 tygodni przygotowaliśmy wstępną rewizję, właściwie nie rewizję, przygotowaliśmy plan rewizji precyzujący bardzo dokładnie, jakie doświadczenia moglibyśmy szybko wykonać w ciągu powiedzmy 2-3 miesięcy, czyli standardowym terminie, jakie dają czasopisma. No i pełni zapału i nadziei wysłaliśmy taki plan rewizji do czasopisma. Które wybraliśmy i to było chyba PLOS Genetics, czyli bardzo dobre czasopismo. Czasopismo ma odpowiedzieć w ciągu 10 dni, w ciągu 10 dni roboczych i zasada jest taka, że czasopisma w ramach Review Commons umówiły się, że nie poddają przysłanych przez Review Commons prac ponownej recenzji, tylko przesyła się pracę, uwagi recenzentów plus szczegółowy plan rewizji, żeby można było ocenić, czy ta praca jest wartościowa, bo Review Commons uznało, że praca była wartościowa i warta rewizji. Otóż wysłaliśmy do PLOS Genetics i czasopismo to odrzuciło bez recenzji, wysłaliśmy to do 2 czy 3 czasopism z listy i też odrzucono pracę bez recenzji, także na koniec zaproponowano, jedyne czasopismo, które było skłonne przyjąć tą pracę, to był PLOS ONE, do którego nie chcieliśmy wysyłać, bo uważaliśmy, że praca jest dużo więcej warta, także ostatecznie zrezygnowaliśmy z opcji zaproponowanych przez Review Commons i miałam takie podejrzenie, że w tym wypadku zadecydowało to, że praca jest z Polski. Ja wiem, że to brzmi jak teoria spiskowa, ale prawdę mówiąc, kolejna osoba z Instytutu korzystała z platformy Review Commons, podobnie jak nam. Zajęło to ponad pół roku, bo każde czasopismo wykorzystywało swój czas na danie opinii i te opinie były negatywne. Także w sumie nie jest to pojedynczy przypadek, tylko 2 przypadki z naszego instytutu, które potoczyły się w podobny sposób. Także ostatecznie zdecydowaliśmy się pracę wysłać do innego dobrego czasopisma, Neurology and Applied Neuropathology, albo Neuropathology and Applied Neurology, także uważam, że tam jesteśmy po drugiej rewizji i jest jakaś szansa. I jeśli mam pozwolić sobie na taką opinię, to uważam, że jest to ciekawa ścieżka, natomiast wydaje mi się, że to jest taka ścieżka optymistyczna dla ludzi z innym adresem niż Warszawa, że jednak nawet wejście na platformę i w sumie przyjęcie pracy do rewizji i plan rewizji nie wystarczył innym czasopismom, bardzo dobrym czasopismom, żeby wziąć tę pracę do recenzji. I wydaje mi się, że jednak kluczem do tego, znaczy głównym powodem było jednak to, że no, gdyby ta praca spadła z Review Commons i była wysyłana z UK albo z USA czy z Niemiec, być może losy tej pracy potoczyłyby się inaczej. I mówię, no znam tylko 2 przypadki osób z naszego instytutu, które korzystały z platformy Review Commons i w obu przypadkach ścieżka była dość podobna, więc myślę, że jest coś na rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, praca w konsekwencji, ponieważ te wszystkie rzeczy trwały bardzo długo, od 2 lat jest na bioRxives i skutkuje to tylko tym, że dostaję bardzo dużo zaproszeń z różnych dziwnych czasopism medycznych z prośbą o publikację, bo ta praca jest taka wspaniała.
Więc na pewno ktoś to zauważa. Są nawet członkowie boardów, którzy uważają, że praca jest bardzo ciekawa i bardzo by im się przydała, no ale z drugiej strony bardzo mi zależy, żeby praca została bardzo dobrze opublikowana, także nie korzystam z tego typu opcji. Nie chciałabym zniechęcać, bo mówię, to są dwa indywidualne przypadki, które wyszły jak wyszły, no to mówię, to może być jakaś koincydencja i przypadek. Generalnie idea jest bardzo fajna, to znaczy rzeczywiście idea jest taka, żeby recenzować raz dla całego zestawu czasopism, żeby skrócić moment, kiedy prace są przekazywane i uprościć to. Ale wydaje mi się, że nie we wszystkich przypadkach tego typu strategia działa. I osobom, znaczy mnie to zniechęciło, przyznaję, do korzystania z Review Commons. Nie mówię, że nigdy więcej nie będę wysyłała, bo być może będziemy z tego korzystać, ale no, moje doświadczenie jest w tej chwili troszkę takie, że jak praca, bo mieliśmy doświadczenie, na przykład wysyłaliśmy pracę do Cancer Cell i proponowano nam transfer do innych czasopism. I przy tym transferze praca szła oczywiście z negatywnymi trochę opiniami, nawet jeśli one nie były bardzo negatywne, to rzutowały na późniejsze losy pracy. Także po kilku doświadczeniach też wydaje mi się, że w takiej sytuacji lepiej, mimo że transfer jest do innego czasopisma jest łatwiejszy, to czasem jest lepiej wysłać pracę ponownie jako z czystą kartą, a nie korzystać właśnie ze skrótu, który skraca czas pomiędzy wysłaniem a decyzją, ale z drugiej strony no to jest praca, która przychodzi do innego czasopisma jako już odrzucona skądś. W związku z czym z punktu ma takie trochę, edytor może mieć trochę negatywne nastawienie. Także chętnie mogę jeszcze opowiedzieć o jakichś szczegółach dotyczących całej tej historii. I mówię, nie chciałabym nikogo zniechęcać, bo w teorii wygląda to bardzo dobrze. Natomiast być może jest to bardzo dobre dla prac wychodzących z bardzo dobrych laboratoriów, ustawionych dobrze w branży i może wtedy jest łatwiej. Nam publikować z Polski w bardzo dobrych czasopismach no nie jest łatwo, mimo że się bardzo, bardzo staramy i czasem się nam udaje. Także tyle o moich własnych doświadczeniach z Review Commons i o doświadczeniach koleżanki, które były prawie identyczne. Też zajęło jej to rok i skończyła w czasopiśmie, które no jest przyzwoite, ale specjalistyczne i nie na takim poziomie, na jakim są niektóre czasopisma w Review Commons. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym dwóm prelegentom za techniczne wprowadzenie, bardzo dokładne. Dziękuję bardzo i za życiowe podejście do tematu i okazanie obaw i problemów, które rzeczywiście wychodzą w praniu. I teraz chciałabym przejść do dyskusji, więc gdyby ktoś miał pytania, to można pisać do mnie tutaj na czacie. A tak zanim przejdziemy do pytań, które pojawią się na czacie, ponieważ żadnych na razie nie widzę, przejdźmy może do pytań, które zostały podane przy rejestracji. Ludzie przy rejestracji do Career Cafe mogli podać pytania, które mają jakby z góry. I jednym z takich pytań, które się pojawiło, jest, jakie są zagrożenia przy publikacji wyników w formie preprintu. To może to pytanie możemy kierować do obydwu naszych prelegentów, czy któraś z pani ma... To znaczy, ma... tak jak mówię, ja ogólnie jestem pozytywnie nastawiona do preprintu i uważam, że jeżeli ma się pracę już gotową, przygotowaną do wysłania do pierwszego czasopisma, to rzeczywiście warto umieścić preprint, bo praca jest wtedy dłużej, nawet preprinty zbierają cytowania, praca jest zauważana i rzeczywiście czasem to pomaga, no bo
człowiek jest zauważony. Wiadomo, że dla młodszych ludzi rzeczywiście może to mieć znaczenie w karierze, dlatego że jeżeli nie ma się publikowanych prac, to tak do końca nie wiadomo, czy te wspaniałe doświadczenia, które człowiek deklaruje, zostały zrobione, więc dla pracodawcy pokazanie, że jest się pierwszą osobą w jakiejś publikacji, która już została zdeponowana na respektowanej platformie, myślę, że jest bardzo ważne. No wiadomo, że jeszcze że liczą się te prace, które zostają opublikowane i które są recenzowane, ale dla młodych ludzi na pewno może być to pomocne w karierze i myślę, że ja jako szef na przykład, który decyduje o przyjmowaniu nowych pracowników, na pewno zwróciłabym uwagę i przejrzałabym prace deponowane jako preprinty, bo to pokazuje miejsce danej osoby w grupie, jej umiejętność, znaczenie w danym projekcie, także na pewno to pomaga, ale mówię, no czasami jeżeli się nie ma gotowej wersji, tylko ma świetny wynik, ale jeszcze tak nie do końca dopracowany do czasopisma, które byśmy chcieli wysłać, no to jest to troszeczkę ryzykowne, aczkolwiek mówię, no mamy taki projekt, o którym wstępnie rozmawiałam z bardzo znanym uczonym i też mi zasugerował, że napiszcie pracę, wyślijcie jako preprint, żebyście mieli pewność, że będziecie pierwsi, bo rzeczywiście jest to forma pokazania, że jest się pierwszą osobą, która coś zrobiła. Tak jak ta nasza praca, którą nagrodzono 2 nagrodami, ona rzeczywiście była w tej dziedzinie pierwszą pracą, która pewne rzeczy określiła i stała się referencyjna już jako preprint, więc w tym sensie preprinty są na pewno bardzo ważne i w zasadzie bym rekomendowała wszystkim, o ile ma się kompletną story. Bo jeżeli to są wyniki jeszcze nie do końca zrobione, to wiadomo, że wtedy w dobrych czasopismach publikowanie trwa czasem 2 lata, no, rok, 2 lata, bo trzeba dorabiać dużo doświadczeń, więc wtedy no, rzeczywiście istnieje cień szansy, że ktoś może to zrobić szybciej, bo ludzie myślą podobnie, great minds think the same, albo jakoś tak brzmi to przysłowie. Także jeżeli się nie ma skończonej story, to bym tego nie rekomendowała, ale generalnie jestem za wysyłaniem preprintów i myślę, że w wielu sytuacjach ma to pozytywne znaczenie. Żebym się tutaj bardzo zgodziła z panią profesor, bo tak jak wspomniałam właśnie w prezentacji, tak ważne, jeżeli już wysyłamy tą preprint, żeby mieć jakby całość, żeby to była taka praca, z którą jesteśmy w stanie pokazać jakby innym naukowcom i jest cała właśnie gotowa historia. Tutaj o czym myślę, bioRxiv miał takie badanie w 2019, gdzie pytał właśnie naukowców, czy mieli jakieś negatywne konsekwencje związane z tym, że wysyłali preprinty i tylko 0,7% tam właśnie osób, które odpowiedziały, miało jakieś negatywne doświadczenia, więc nie było to tak duże. I około 6% powiedziało, że to limitowało wybór ich pisma, do jakiego mogli wysłać, bo przypuszczam, że teraz się trochę jakby więcej pism jest pozytywnie nastawiona do preprintów, ale jeszcze 3 lata temu zapewne niektóre pisma nie pozwalały jakby publikować, jeżeli miało się preprint, więc to jest coś, co też zwróciłam uwagę, żeby sprawdzić, czy dane pismo nie będzie miało nic przeciwko właśnie, jeżeli mamy preprint, więc to może być taka mała limitacja, ale tutaj też jest zgoda, że szczególnie osoby na takim wczesnym etapie kariery, dla nich przypuszczam, że jest więcej plusów niż minusów, właśnie jeżeli ktoś nie skończył jeszcze doktoratu, a właśnie chce sobie znaleźć postdoka na przykład, to pokazanie, że ma się już takie pełne badania i są one już wysłane na przykład do recenzji, ale jeszcze nie opublikowane, więc to jakby pozwala już aplikować o pracę i pokazywać jakby, co się zrobiło.
Tak, i myślę, że to może też mieć znaczenie, może mieć też charakter dziedzinowy, bo może w biologii tak nie ma takiego zwyczaju, żeby aż tak komentować preprinty. Natomiast mój syn pracował w fizyce kwantowej i wiem, że tam prace umieszczane nie na bioarchive, tylko na jakichś specjalnych platformach fizycznych były wręcz reanalizowane i proponowano na przykład nowe testy statystyczne, żeby coś przeliczyć inaczej i czasami autorzy decydowali się takie uwagi uwzględnić i wprowadzać do jakiejś nowszej wersji pracy, więc czasami to ma znaczenie i mówię, ja nie spotkałam się w naukach biologicznych z tym, żeby ktoś komentował w taki sposób, który pozwalał znacząco usprawnić czy polepszyć jakość pracy, no ale zawsze warto też zwrócić uwagę na komentarze, bo no czasem człowiek, my sami to robimy, nam się wydaje, że to jest wszystko oczywiste i najlepsze tak jak sobie wymyśliliśmy, a potem się okazuje, że może spojrzy na to statystyki, może trzeba użyć innego testu, albo spojrzy na to ktoś z innej dziedziny i zauważy, że pewne rzeczy może nie są aż tak jednoznaczne, jak mogłyby się nam wydawać, więc szkoda, że nie ma tego więcej, ale myślę, że każdy jest tak bardzo zajęty, że nie ma czasu, żeby komentować, natomiast ogólnie jest to też fajna platforma, w której można wyrażać swoje opinie na temat ciekawych prac. Chciałam dodać jedną rzecz, Pani wspomniała ciekawe o fizykach. W fizyce właśnie preprinty jakby istnieją od znacznie dłużej niż w biologii. Biologia przygłusza jest takim bardziej raczkująca, jeśli o to chodzi, więc mam nadzieję, że po prostu z czasem jakby w biologii to się zmieni i musimy być takimi pionierami, jeżeli bardzo chcemy dokonać takich zmian właśnie, żeby było to tak użyteczne, jak jest to w fizyce. To znaczy coraz więcej czasopism żąda, żeby umieścić wszystko na bioarchives, czy na innych platformach, także wkrótce nie będziemy mieli specjalnie wyboru, bo teraz eLife przecież też wprowadził tego typu wymagania, także no jest coś w tym, że to na pewno przyspiesza dyspersję informacji, rozprzestrzenianie się informacji, co w pewnych sytuacjach. Może COVID i to tempo badań nad COVID-em przyczyniło się też trochę do pokazania pozytywnej roli preprintów, bo w ten sposób jeszcze szybciej niż poprzez szybkie publikacje ludzie mieli dostęp do sekwencji, do bardzo szczegółowych informacji, do wyników badań klinicznych, więc myślę, że tutaj też COVID trochę pomógł, bo pokazał, że szybkość publikowania i dostarczania informacji ma po prostu bardzo duże znaczenie dla wszystkich. Nie tylko takie naukowe, ale też praktyczne. Dziękuję bardzo. Będę miała jeszcze takie pytanie do dr Anny Drangowskiej-Way. Jako ASAP Bio, jako organizacja mająca na celu znosić bariery w komunikowaniu, odbieraniu nauki, czy miałaby Pani jakiś pomysł, jakieś opinie odnosząc się do historii opowiedzianych przez Panią profesor Bożenę Kamińską, czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu, czy na przykład te Review Commons mogłyby funkcjonować jako podwójnie ślepa recenzja, czy jest jakaś szansa, żeby znieść tą bias, który się tutaj może pojawiać? Myślę, że właśnie jak Pani opowiada swoją historię, dużo o tym myślałam właśnie, na ile jakby geografia i to skąd naukowcy są, może wpływać na to. I ciekawa jestem, szczerze mówiąc, przypuszczam, że dzisiaj lub jutro podczas spotkania naszego zespołu na pewno poruszymy ten temat, bo nie znam, szczerze mówiąc, danych, jeżeli chodzi o jakby większą próbkę, bo tutaj mówimy o jakby 2 zespołach, więc tak jak Pani też wspomniała, ciężko jest wyciągnąć informacje, tak jak naukowo mamy N of 2, więc nie może jakby wyciąganie wniosków jest trudne w tym momencie i na pewno chciałam zobaczyć właśnie, jak to wygląda jakby jeśli chodzi o inne zespoły i czy jakby jest to powtarzający się
schemat, bo na pewno byłoby to bardzo no dla mnie takie nie fair, tak jak mówię, to byłby taki bias właśnie uprzedzenia, jeżeli chodzi o to, skąd dany zespół pochodzi. Na pewno coś takiego powinno być coś w tym kierunku zrobione, aby to nie istniało, tylko właśnie jeśli chodzi o jakby podwójnie ślepą recenzję, całym jakby założeniem właśnie Review Commons było to, że to jest i ogólnie printów i wystawianie komentarzy jest to, że to osoba się podpisuje, że tam jakby wiadomo, kto pisze tą opinię i kogo ocenia, więc myślę, że raczej byśmy nie szli w tym kierunku, żeby to była ślepa jakby recenzja, tylko żeby to było wiadomo właśnie, kto jest oceniany i żeby to było publiczne, bo jednak chcemy zwiększyć jakby tą właśnie przejrzystość tego procesu recenzji, ale myślę, że na pewno poruszę ten temat z zespołem, że coś takiego istnieje i jakby, żeby zobaczyć na większej ilości danych, czy takie sytuacje się powtarzają, bo wtedy na pewno musielibyśmy głębiej przemyśleć, że jak jakby unikać takich sytuacji i dlaczego one powstają. Znaczy ja nie wiem, jak dużo osób z Polski korzystało z tej platformy, bo rzeczywiście nie słyszałam o innych przypadkach, więc nie wiem, jakie były sytuacje, ale no dla mnie to było tyle zaskakujące, że edytorzy platformy uznali, że praca spełnia przynajmniej wymagania na tyle, żeby wziąć ją pod uwagę. Dlatego potem to, że różne czasopisma miały zupełnie inne miary i nie brały do recenzji, wydało mi się po prostu niespójne z wizją, na której Review Commons zostało zbudowane. Bo miało to uprościć pewien przepływ publikacji pomiędzy czasopismami, a tutaj no, ja to odebrałam jako pewną niespójność w funkcjonowaniu. Natomiast mówię, rzeczywiście nie słyszałam o wielu osobach, które by z tego korzystały w Polsce. Nie wiem, jak w innych krajach. Może warto by spojrzeć, czy są jakieś na ten temat badania i wtedy się zastanowić. Tak, zdecydowanie właśnie chciałabym właśnie zobaczyć, bo ja jak przeglądałam Review Commons, nie widziałam wielu jakby grup z Polski, które właśnie z tego korzystały. Pani grupa była jedną z niewielu. I tak właśnie jak Pani wspomniała, przypuszczam, że też bardziej trochę leży jakby ta wina po stronie czasopism, które jakby nie respektowały tego, co Review Commons jakby poleciło tak. Review Commons jakby uznali pracę za dobrą, a jednak po stronie czasopism jakby leżała te odmowy, więc myślę, że to warto też wziąć bardzo pod uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie może szybkie pytanie z pytań, które zostały zgłoszone przez uczestników. W jaki sposób usprawnić znajdywanie interesujących danego badacza artykułów, które są w formie preprintu? I może też bym to odwróciła, w jaki sposób upubliczniać swój preprint, tak żeby był bardziej czytany przez społeczność? Znaczy szukanie jest zawsze po słowach kluczowych i słowa kluczowe wynajdują te preprinty, które są dla nas interesujące i ciekawe. A jak zrobić swój preprint? To znaczy zawsze każdą historię trzeba dobrze przedstawić. Każda historia powinna być spójną historią i moje doświadczenie jest takie, że najlepiej, żeby to była jedna historia, a nie kilka historii w jednej próbie ich przekazania, bo wtedy narracja się rozsypuje. No i to, co zauważam często w pracach polskich, to jest przykładanie zbyt małej wagi do tego, jak praca wygląda graficznie. No, w dobrych czasopismach zwraca się bardzo dużą uwagę na to, żeby praca
wyglądała ładnie graficznie, każda rycina musi mieć schemat, wszystko musi być bardzo precyzyjnie, ładnie napisane i ta umiejętność pisania dobrego na pewno jest szalenie ważna, także w dziedzinach eksperymentalnych, więc jeśli ktoś uważa, że tu nie trzeba umieć ładnie pisać, to się głęboko myli. I jeśli chodzi, znaczy tutaj myślę, że nie ma żadnych reguł, jak umieszczać pracę, natomiast trzeba dobrze sformułować słowa kluczowe, bo wtedy ta praca będzie pojawiała się jako funkcjonująca i wtedy będzie cytowana. Więc w tej chwili w wielu czasopismach można już cytować pracę na bioarchives, bo mają DOI. Tutaj dodałabym jeszcze, bo zgadzam się z tym, co pani profesor mówi, i dodałabym jeszcze, że dużo naukowców, którzy są na przykład aktywni w mediach społecznościowych, promują swoje prace też w formie preprintów, więc to też jest jakaś forma jakby zwiększenia widoczności pracy. A jeśli chodzi o wyszukiwanie, to preprinty są indeksowane w PubMed czy Europe PMC, więc używając po prostu tych wyszukiwarek powinniśmy znaleźć większość preprintów. Tak. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Myślę, że kończy nam się czas, więc ja jeszcze jakbym mogła, to szybko bym udostępniła swój ekran. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawe obie prezentacje, a również za interesujący panel dyskusyjny w prezentacjach. Mam nadzieję, że tu się wyświetliło Państwu teraz mój ostatni slajd, przedostatni slajd. To jest zaproszenie na nasze następne wydarzenie Career Cafe, które będzie z kolei się skupiało na przejściu z uczelni do pracy w przemyśle, Moving from Academia to Industry and Vector Builder 101. To będzie wydarzenie w styczniu, 17 stycznia. Więc chciałabym bardzo zaprosić i jeszcze ostatni slajd, jeśli on się przyłączy. Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych mediów społecznościowych lub do naszego Polonium Network, jeśli ktoś nie jest jeszcze zapisany do Polonium Network, to zapraszamy i linki są podane też na czacie. I z tym chciałabym jeszcze raz podziękować i zakończyć to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.